Historie udomowienia to książka non-fiction dla dzieci od 11 lat. Jest to praca zainspirowana moją fascynacją naturą, ale również wspólną historią zwierząt i ludzi w kulturze. Wybrałam taki temat, ponieważ szukając inspiracji nie natrafiłam na podobną pozycję, która by spełniała moje oczekiwania. Pracując nad moim dyplomem praktycznym, zdecydowałam się na tradycyjne podejście do tematyki. Tradycyjne książki non-fiction zapewniają ogólny przegląd tematu. Ten typ literatury zazwyczaj wydawany jest w seriach, podkreśla rozpiętość relacji pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, a użyty język jest klarowny, zwięzły i bezpośrednio przekazujący informacje. Struktura tekstów w tradycyjnych książkach non-fiction to forma opisowa objaśniająca poszczególne wątki. Tego typu książki są dobrym wprowadzeniem do danej tematyki i wskazują na zagadnienia, które mogą zachęcić czytelnika do własnych poszukiwań i poszerzania wiedzy. Tekst został napisany przeze mnie w oparciu o artykuły naukowe oraz książkę pod tytułem Domesticated Evolution in a Man-Made World Richarda C. Francisa. Opracowanie podzielone jest na 2 kolumny w oparciu o siatkę modułową, tak aby jak najłatwiej rozporządzać treścią pisaną oraz ilustracjami. Zważając na wybraną przeze mnie tematykę, starałam się utrzymać bloki tekstu w relatywnie krótkich fragmentach. W ten sposób, planując poszczególne strony, mogłam wpleść więcej ilustracji. Rysunki przedstawiające faunę są narysowane piórkiem i pokolorowane w komputerze. Zwierzęta przedstawione są w scenach, w których można je na co dzień zobaczyć i pokazane są ich charakterystyczne czynności. Zilustrowane zwierzęta znajdują się w swoich naturalnych środowiskach i rysując poszczególne obrazy, chciałam jak najlepiej oddać ich zachowanie, wygląd oraz relacje z człowiekiem. Na niektórych ilustracjach postanowiłam dodać wypowiedzi zwierząt w dymkach, żeby dodatkowo urozmaicić bloki tekstu i wprowadzić element humorystyczny. Rozdziały w książce podzielone są na poszczególne gatunki zwierząt, które wybrałam w pierwszym etapie pisania i planowania swojej pracy. Rozdziały dzielą się na akapity, krótko opisujące wątki dotyczące wybranych gatunków, które uznałam za wartościowe i wystarczająco ciekawe dla czytelnika. Pisząc teksty, myślałam o tym, jakie zjawiska mogą w najlepszy sposób oddać relację człowieka z udomowionym zwierzęciem. Dlatego znajdują się tutaj zagadnienia na temat historii udomowienia, sztuki, hodowli oraz legend i mitologii. Na pierwszej stronie każdego rozdziału przedstawiam konkretny gatunek i pokazuję jego praprzodka, od którego pochodzi. Zamieściłam również informacje dotyczące obszaru udomowienia oraz ramy czasowe. Zwierzęta są rozłożone w losowy sposób, nie kierowałam się żadną regułą w kolejności poszczególnych rozdziałów. Tworząc rozdziały, w mojej książce oprócz zawartej części opisowej, posłużyłam się komiksem w celu przekazania równie interesujących informacji. Każdy rozdział zwieńczony jest mapą przybliżającą czas i kierunki rozprzestrzeniania się zwierząt oraz krótkim historycznym komiksem skłaniającym do dalszych poszukiwań poza czytaniem treści. Zastosowałam komiks jako alternatywna forma przekazywania zwartych informacji w mniej formalny sposób. Stosując taki zabieg, chciałam wprowadzić oddech pomiędzy rozdziałami oraz natłokiem faktów, który może zostać odczuwalny przez czytelnika. Historyjki komiksowe są więc nierozłącznym elementem tej książki, przeplatającym się przez całość mojej pracy.